Siema, siema, witam Was w 6. odcinku pracy nad Peugeotem 106. Dzisiaj pracę zacznę od ogarnięcia sobie wszystkich rzeczy, ustawienia tego na regale, żeby mieć trochę porządku, wygodniejszą pracę, trochę więcej miejsca, żeby mieć gdzie przechodzić i ogarniać dookoła samochód. Regały kupione okazyjnie, po stówce za sztukę, blacha milimetrowa, nie tam jakieś 0,6 cienizna, dosyć sztywno to się trzyma, fajnie, wygodnie klucze mam w zasięgu ręki bez żadnego schylania się, mimo że jestem dosyć wysoki. No i przygotowuję to wszystko, żeby jakoś było przyjemniej, żeby oddawało vibe z My Summer Cara. Statywu nadal niestety nie mam. Jak 1 lutego przyszedł mi model niższy niż zamówiony i to dużo niższy, to 2 lutego otrzymał już zwrot sprzedawca. Chyba 8 nadał poprawny i jak mamy dzisiaj 25 luty, tak do tej pory nie otrzymałem statywu. Oczywiście jakieś tam problemy z wysyłką, coś tam, epaka, coś tam. No i gościu ewidentnie próbował mi wcisnąć niższy model, oczekując, że się nie skapnę. I teraz nie wiem, po co to przedłuża. Zamiast zwrócić hajs, to cały czas przeciąga. Allegro też tak pomaga, nie pomaga. Proszę odpowiedzieć sprzedawco, jak już było, że w poniedziałek jak nie dostanie pan przesyłki, to zwrócimy panu pieniądze. No i napisałem już we wtorek, no bo przez cały poniedziałek nie przyszło. Do tej pory nie odpisał. Wezwałem Allegro 2 razy do dyskusji, nadal nie odpowiedział. No więc tak, jestem biedniejszy o statyw i czekam, aż mi zwrócą hajs, a gościu no napluć mu na łeb i tyle. No. Próbując oszukać człowieka, nie ma tego modelu, bo oczywiście on zaraz zniknął ze sklepu, bo nie udało się nabrać, to usunę, żeby nie zamówił znowu. No i co? No i dobry miesiąc oczekiwania na statyw, którego nie mam. Jeszcze się łudzę, że może przyjdzie, no to nie zamawiam nowego. Też miałem spory nowy wydatek, ale to zaraz o nim opowiem. A teraz plan na dzisiaj. Mam już nową chemię, mam przygotowany psikacz pół na pół rozrobię z wodą. W komentarzach poprzedniego filmu pisaliście też o innych poradach, też może skorzystam, jeżeli to nie będzie dawało rezultatów oczekiwanych. No i wyczyścimy ten dół, spróbuję ściągnąć michę, no i to ogarnięcie. A reszta pewnie wyjdzie w praniu, co porobię. Dzisiaj trochę później znowu zaczęta praca, ale od 2 tygodni trochę mnie trzyma choroba, więc no nie ma kiedy zrobić tego po prostu. Są ważniejsze sprawy na głowie w tym momencie. A może jeszcze zdejmę sobie ten bagażnik dachowy i go wystawię gdzieś na OLX-a. Bo tylko tutaj leży, a zawsze, a może ze stówkę za niego wezmę. To jeszcze taki szybki haul zakupowy. Część rzeczy jeszcze mam w mieszkaniu, ale tu już część pokażę. IPA do odtłuszczania, 2 butelki tego do czyszczenia silnika, jakieś szczotki na wiertarkę do blachy, wzięte, żeby była darmowa dostawa oczywiście przy okazji, do ściskania pierścieni, żeby wsadzić tłoki, klucz dynamometryczny nakładany na takiej, to jest chyba jedna druga, chłonownica Jato, przypominam, możecie mnie sponsorować, uwielbiam wasze narzędzia, jakieś pilniczki też do domowej dostawy, skrobak taki większy, też może się przydać i ściągacz do sprężyn, taki sprytniejszy, ponoć to jest bardzo dobre i jak tym się, to oczywiście się wgryza w filtr, więc nie ma prawa, żeby nie poszło. No i usprawnia robotę. To już z polecenia z Motojebawki. Dziękuję za polecajkę. I jeszcze linka do otwierania maski, którą mam tu uszkodzoną, bo mi nie otwiera. Nie mam w ogóle tam tej rączki w środku. Z Saxo dosłownie model różni się jedną cyferką, więc może będzie pasować, jak nie to się zrutuje i będzie działać. Tu widziałem już końcówka jest taka sama. No i 4 dyszki chyba dałem plus dostawa, no to. Tu będą takie rzeczy mniej przydatne, tam takie przydatniejsze. Już będzie luksusowo. Losowe trytytki, trytytki nam na dół. Położyłem sobie też już na najniższych 2 półkach kartony, żeby części w razie czego nie uwaliły od razu tego MDF-a. Pełno. Masz, poczęstuj się. Montowych imbusów. Porządki są najprzyjemniejsze, a potem nic z tego nie wraca na miejsce i muszę się tego nauczyć. Olej na pierwsze parę 10 km albo minut pracy. Najtańszy jaki był, już kiedyś mówiłem chyba o nim. Jeszcze pudełko, jakby się chciało sortować rzeczy jeszcze tam przy pierwszych robotach, pierwsze 2 dni. Teraz już się nie chce, ale leżą na wszelki wypadek.
z ważnych narzędzi. Nie wiem skąd tyle tych narzędzi wszystkich. Teraz szybkie przełożenie rzeczy z tego pudła, które miałem w środku, na regał. A robię to, bo to pudło może mi się przydać do kąpieli. Tych rzeczy z osprzętu silnika, które są tak uwalone w oleju. Może tutaj zacznę je czyścić, no i zobaczę, czy to ma sens, czy coś daje. Czyli tutaj nie idą bezpośrednio żadne spaliny z tej osłony termicznej, tylko po prostu samo ciepło. Dobra, bo ja już się bałem, że tam spaliny idą. Cały czas żyłem w przeświadczeniu, że będę spalinami dogrzewał sobie dolot. Nowy bagnet oleju, tylko że jak już to jest z Max Geara, jak wszystko z Max Geara trzeba poprawić, bo tutaj trzeba to po prostu przypiłować. Trochę się zeszło z tym, ale słoneczko jest dzisiaj fajnie, 14 stopni. Wręcz w krótkim rękawie na słońcu można przebywać. Tak jak teraz w bluzie jest super, w cieniu. Nie powiecie mi, że nie jest jak w My Summer Car. Praktycznie 1 do 1. No i co? Jest przejście, tam pojedyncze rzeczy do sprzątnięcia. Tutaj jest przejście. Można się brać do pracy. No i przetestujemy. Praktycznie 1 do 1, może takie 1 do 2 bardziej. Czy to cokolwiek wyżre tutaj. Później i tak planuję w tym pojemniku wszystko sobie płukać, więc oszczędność od razu będzie zebrane trochę do pojemnika. A? Jednak co cebula, to cebula. Niech to rozmiękczy, chociaż żeby to się przyjemnie skrobało. Pachnie ładnie, to z plusów, ale chyba będę musiał się zastosować do tych porad z komentarzy, bo jednak to tak średnio coś daje. Teraz niech to sobie leży, przeżre się, później sobie tutaj przyjdę i to przetrę już druciakiem, może jakimś ręcznikiem papierowym, żeby pomóc. Albo może coś tam weżrę, mam nadzieję. To teraz jak to się przeżera, to pójdę pokażę to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli nowy zakup, nowa skarbonka. Miało być E61, ale trafiło się w rodzinie. No i w miarę zadbane, wiadomo, tam jakieś mini przycielki, jakieś mini wgniotki, ale jest większy samochód rodzinny, rodzina się powiększa, więc trzeba to trochę się dostosować. No tutaj największa w sumie wgniotka, tak, to do wyklepania. Kombiaczek, jest to kawał kufra, naprawdę fajnie miejsce, tutaj dużo się przewiezie, czy wózek, czy koty, czy jakieś w przyszłości psa, spoko bardzo. Jest tu mankamentu już wczoraj jak to ja zamiast robić Peugeota, to sobie wkleiłem na nowo, bo oryginalna uszczelka była bardzo poparciała. No i co, wyczyściłem to, silikonik bezbarwny, ładnie teraz się trzyma, jest raczej uszczelnione, może trochę średnio, ale to ważne, żeby nie wywalało błędu, bo czasami nie działało. Jakieś tam mankamenty typu ta lampa trochę bardziej przymatowiała, ta nie, no bo lepszej jakości materiał. A tak to taki pospolity wózek do robienia kilometrów. Silnik niestety nie jest zadowalający. W środku nawet kulturkę nie będę siadał, żeby nie usyfić. Miejsca dużo. A pod maską największy smutek. No, God! No, God, please, no! No! 140 koni, to jest przedlift. No nie jedzie to tak jak BMK, no bo ciut cięższy, ale jest porobione dosyć dużo. Mam pełno fakturek, czy pompowtryski, czy jakiś rozrząd, no wszystko jest w miarę świeże. Tam typu rok, 2, 3. Jakieś tam pojedyncze rzeczy są do zrobienia, typu pasek wielorowkowy, filtry, oleje pewnie zrobię w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie. A z takich rzeczy, co najbardziej mnie wkurzają, to radyjko nie działa. Klasyczny dosyć problem, dużo może być różnych powodów. Zamówiłem sobie już komputer Chińczyka, oczywiście z AliExpress.
Nawet na Allegro nie ma dostępnego za bardzo. Tam mówiłem też takie pętelki światłowodu. Tutaj może być jeden z powodów, jakiś tam, nie wiem, dużo elektroniki. Mnie to tam niepotrzebne takie bariery, a jednak się wzięło. Kawał kufra, jeszcze tam pod spodem jest zapas. Akku już zmieniony, bo był dużo za mały jak na ten silnik. Zakodowany, ale tak tylko w sklepie z akumulatorami, takim gotowym komputerkiem, a nie tym VCDS-em. No i jako, że ma hak, no to będzie mógł w razie czego ciągnąć Peugeota. Teraz biorę szczotę i spróbuję tym ruszyć. Jak nie, to doleję jeszcze, żeby było mocniejsze stężenie i popsikam przed obiadkiem, a po obiadku już sobie to porządnie wyszoruję. To nic nie czyści prawie. Nic nie rozpuszcza. Może to małe stężenie. Coś tam może lekko, ale trzeba dolać miksturę. Tak więc widzicie, na moich błędach możecie się nauczyć dużo. Że na przykład jednak nie jest to takie super i aż takiego negaru nie wyczyści. Trzeba było się posłuchać z komentarza. Znowu go pokażę tutaj. I następny raz będę wiedział. Tylko teraz budżet jest bardziej skupiony na Audi. To sobie Peugeotik poczeka. Jeszcze w domu mam tą głowicę nieruszoną i na niej się skupię. Z jednej strony już bym chciał tym jeździć, a z drugiej strony tak się zbieram z tą głowicą. Boję się chyba bardziej niż nie umiem. Chociaż nie umiem też. Tak samo co do spraw blacharskich. Możliwe, że będę miał tylko pożyczyć migomata tutaj z rodziny, więc nie będzie trzeba wydawać pieniędzy dodatkowo. Brać na raty, zero, Allegro, migomacika. Dobra, trochę to działa, ale trzeba będzie jechać z taką szczotką na rączce, to muszę sobie kupić. Nie no, jest trochę lepiej. Trochę się to rozpuszcza. Zaraz nagram tutaj bardziej do przodu, żebyście widzieli, jak to wygląda z tej strony. To ujęcie jest całkowicie bez sensu. Udało mi się też w internecie znaleźć teraz katalogi z częściami, więc nawet będę wiedział, jak tutaj mam dokładnie iść nakrętki do trzymania miski i sobie takie po prostu kupię w takim rozmiarze. Twardość pewnie będzie się różniła, ale rozmiar przynajmniej będzie ten, a nie będzie jakiegoś zrobiciarstwa z polskiego. No i tak jak widać, ta strona była tym popsikana i czyszczona sportowym druciakiem. On z tej strony jest już taki. Tutaj wiadomo, ciężej się dostać, więc jest brudno. Z tej strony było psiknięte, ale nie czyszczone, więc jest syfu. Ale tu już jest ładnie, widać aluminium. Muszę zakupić sobie szczotkę taką i doczyścić dokładniej wszystko. Na przykład ten tutaj są jakieś znaki z numerem, z kodem silnika. Popsikane. Trochę to rozmiękło. No i tutaj zaczyna być już widać. No ale tak jak mówiłem, cudów to nie działa. Taki żywy przykład, jak to wygląda. Bez szału. No i zobaczymy teraz w sumie w pojemniczku. Też tak testowo. Jak to poleży trochę, czy to zadziała, czy to nie zadziała. W sumie przydałoby mi się trochę wody, ale po prostu poleję tym. Bezpośrednio z butli. Żeby całego nie zmarnować może od razu. Ale niech to sobie poleży. Trochę duży pojemnik na to, ale bańki się robią spoko. Też z tymi chemiami mam taki problem, że muszę bardzo na nie uważać, bo jestem dosyć mocnym alergikiem, jeżeli chodzi o reakcje skórne. To zawsze rękawiczki. Też przy wyborze, nawet jak coś będzie działać, a no nie będę mógł przy tym robić, no bo będzie mi szkodzić, to będę musiał szukać innych alternatyw. Nie, no tak rozpuszcza, jak nie rozpuszcza, no tak troszeczkę, ale spodziewałem się czegoś takiego, wsadzę i wyjmę świeże. A takim czymś była mieszanka wody z octem i z sodą oczyszczoną. Na 200%. To działa przecież na wszystko. Wszystko wyżre. No tak, do tego Brudexa to powinienem kupić bańkę piątkę, jeżeli chcę to w takich pojemnikach to czyścić. Przydałby się do tego mniejszy pojemnik, ale z drugiej strony, jeżeli będzie mniejszy, to coś większego tutaj nie wejdzie. A jak już będę miał tą chemię, to ją zatkam i będzie stała taka do żarcia wszystkiego. Jak oglądałem takiego gościa SCG Host, który robi BM-ki, szczególnie E46, to on tam jak nieraz pokazywał, jak no coś tam sobie ocynkujemy sobie część, żeby były czyściutkie, fajne. I takie chłopie, daj mi taki garaż, daj mi taką chemię, daj mi taką wiedzę przede wszystkim. Co z czym masz żreć i jak. Człowiek był głupi w szkole, że się nie uczył. Bo by wiedział co, gdzie żre, czego nie żre, kiedy czegoś używać, jakich związków. A teraz żałuje, no. Bo by się przydało. A potem o, halo, jak wyczyścić silnik? Chłopaki, pomóżcie. Widzowie, pomóżcie. Nie no, dzisiaj odcinek na pewno będzie luźniejszy,
Bo nie pomyśli się, miałem kupić tą szczotkę, żeby wjechać tak właśnie taką szczotą na kiju i szorować. Do łazienki taką mam i ona czyści prima sort. Zaraz może po obiedzie jeszcze pociągnę tą linkę tylko do otwierania maski i chociaż taki jeden sukces, żeby był zrobiony, gotowy. Albo jeszcze takie są szczotki, no jak do kibla w sumie, taka zwykła, obrotowa, różne rozmiary i to na wiertareczkę. Jakbym tak tym brzyt tutaj powjeżdżał, dopiero by wyczyściło. Ale kolejna rzecz, którą można zakupić, żeby była, a człowiek nie pomyślał. I tak o tym zapomnę pewnie. Ale też taki krótszy odcinek będzie przyjemniejszy dużo przy montażu, bo jednak no schodzi się to na przykład 5 wieczorów, takich po kilka godzin. To najdłuższe filmy 40-paro, 50-minutowe, no to jest dobre 20 godzin od momentu zgrania tego na komputer z telefonu i z aparatu do tego, kiedy będę mógł to wrzucić w ogóle, przesłać na YouTube'a. Jakościowo to oczywiście oddaję z tego, co mówicie i z tego, co czytam. No jest całkiem spoko. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak jednak. Jest to dobre, tylko no trzeba dużo ręcznie wjechać, a na bloku silnika nie mam takiej opcji. No i w porównaniu do tego, co było, no to jest spora poprawa. No i właśnie plus tego regału, czyli robię tutaj, dosłownie podchodzę, tu biorę sobie 2 rękawiczki i mam je pod ręką, nie muszę tam chodzić daleko do stolika, sięgać, schylać się do pudła. Poprawi to strasznie wygodę taką pracę. Teraz tylko jeszcze ten napinacz alternatora wrzucę do tego pudła i on sobie może tutaj tak leżeć, ta dolna część i zobaczymy. Teraz i tak muszę telefon podładować, a aparatem wam dogram, jak przeciągam linkę do otwierania maski i spróbuję to zamontować tam w środku. I linka maski idzie tutaj, pod pasem przednim i potem chowa się ona gdzieś tam. Nie wiem, jak się tam dostanę, czy trzeba ściągać serwo, czy co. Tutaj widzę, mam coś, co wygląda, jakby mogło być pozostałością po lince, ale nie widzę żadnego uchwytu. Nie, to raczej nie będzie to, bo to jest tylko jakiś pojedynczy kabel, tutaj też jakiś pojedynczy kabel wisi. I teraz patrząc tutaj, to są wszystkie te kabelki od alarmu. Więc z tym wychodzę. Tu są kable, co idą do tyłu. Tu jakiś też jeden kabelek idący z kolumny. Nie widzę nigdzie linki. To będzie tylko jakiś drucik. Też z serii tych od alarmu, które mnie irytują niesamowicie. Pobrałem sobie schematy jakieś, jak tutaj idzie elektronika. Tylko szkoda, że jestem głupi i ich nie umiem czytać. Nie wiem, czy powinienem demontować całą deskę rozdzielczą w celu znalezienia tej linki. Bo muszę się wspomóc internetem, bo inaczej nie wiem. HUD handle PUG od 106. How to open? Nie. How to change. Naprawdę ludzie wrzucają filmiki, jak otworzyć maskę. Aha, bo ja chyba źle patrzyłem. Ja pierniczę. Top 1 głupich ludzi. Po prostu kupiłem sobie linkę, co nie? Ja nie mogę. No i 40 zł poszło. Czyli jednak filmik, jak otworzyć maskę w Peugeotie 106 nie jest dla ludzi głupich, tylko właśnie dla mądrych, bo ja byłem zbyt głupi. Dobra, tak to tu nic nie leży. Zamknięte, dobra. A wy przypilnujcie i sprawdźcie, czy się otwiera maska. Dzięki. Downie ty. Nie chce ktoś kupić? Linka otwarcia maski, Saxo. 106 też będzie pasować. Jeszcze na swoje usprawiedliwienie, to też poprzedni właściciel mnie wprowadził trochę w błąd. No bo mówił, że ta linka jest zerwana i nie działa. Że się nie da otworzyć maski normalnie, że trzeba kluczem. Więc no nie tylko ja jestem taki głupi, no i nauczyliście się na moim błędzie, może ktoś nawet na to nie wpadnie, żeby aż tak nie wiedzieć, gdzie otworzyć. Saxo było normalnie tutaj przy samych drzwiach, a tutaj jest pod kierownicą. Jak już teraz samochód się prezentuje z zamkniętą maską, to poniosło mnie i musiałem go przeczyścić trochę. Oczywiście najlepsza chemia. Przemyłem sobie w nią szyby, bo da się, lustereczka, trochę dach gdzie na szyber dachu, tutaj też na dachu trochę, klapę tylną, tutaj z tej strony nie, ale klapa cała, wiadomo, jedną brudną ścierą tylko. Tutaj sobie przetarłem, wyczyściłem. Oczywiście zacieków pełno, ale przynajmniej czystsze trochę, więc polecam mocno tą chemię. W Audi też sobie kilka brudnych miejsc w bagażniku przemyłem, bo wczoraj walczyłem trochę, próbowałem wodą, ale nie szło, więc dzisiaj przejechałem tym, no i tutaj są obrazki, jak to wygląda przed i po. No i jeszcze szybko przejrzeć to mocowanie alternatora z napinaczem, które zamoczyłem tutaj i zostawiłem na trochę. Samo z siebie jak poleży trochę rozpuszcza. Nie jest to jakiś super szał i super pięknie, ale pewnie jak teraz wjadę druciakiem, zmywakiem, to dużo szybciej puści.
Tylko tutaj jeszcze przyszłościowo do naprawienia, bo troszeczkę za dużo było siły w łapie i się napinasz trochę nagiął. No ale coś tam rozpuszcza, no samo z siebie, że poleżało to rozpuściło, teraz lekko poprawiłem, nie ma tragedii. Wrzucę pewnie kilka części, przechylę tylko to opakowanie, żeby w rogu to stało i powinno być luks za tydzień. Czy nie wiem, czy chcę na tydzień to zostawiać aż. No i na dzisiaj tu będzie tyle z roboty, nie było dużo, taki bardziej chillowy dzień. Przelecimy teraz szybko przez komentarze. Zacznę od pierwszego. Make-outura dźwiękowa. Ogarnę temat na pewno. No na razie jest Peugeotik i ta chemia z Action, ten pink stuff wystarcza, ale jakby miało być coś więcej robione, to zobaczę. Będę wiedział. Muszę sobie przyciemnić okulary teraz. Dzięki Wór za przypomnienie, będę teraz pamiętał, widzisz? Działa. Teraz blog, z którym była pod ostatnim odcinkiem dłuższa dyskusja. Właśnie to, co jak wcześniej już wspominałem, to ponoć robi robotę, więc spróbujemy może kiedyś, może niedługo. No i synek, dzięki za miłe słowa. Ten z jego to, nie sprawdzam tego Special NF, ale mam płyn do mycia szyb i mi narzeczona go kradnie w domu też i ja w domu też częściej myję tym niż w samochodzie nawet. No bo jest żadna chemia do domu, do mycia szyb nie jest tak dobra jak ten Tenzi, więc super firma się wydaje. No i tyle z komentarzy. Peugeotik już trochę przemyty. Będzie dobrze. Także to tyle na dzisiaj. Jeszcze się wkurzałem trochę na Audi. Rozwaliłem wycieraczkę z tyłu. Jest stabilnie. Przewaga dzięki technice. No i co? Peugeotik już z zamkniętą maską, którą da się otwierać jednak. No i w sumie tyle. Jeśli film się spodobał, to będę wdzięczny za lajka, suba i jakieś opinie w komentarzu. Możecie pytać o co chcecie. Aktywnie się udzielam, przynajmniej się staram. I w kolejnych odcinkach też się do tego odnoszę. Tak więc dzięki piękne za oglądanie i do następnego. Siema.